Skąd się biorą komuniści i kim właściwie są? Jak wygląda kwestia legalności ich działania i na kogo powinni głosować? Dlaczego wierzą w coś, co sami twórcy określili mianem nauki? No i jak to możliwe, że wciąż nie rządzą Polską, skoro politycy większości oponentów widzą właśnie komunistów? Na dywanik u złego ojca trafił Krzysztof Szwej, były długoletni przewodniczący Komunistycznej Partii Polski. Człowiek, który wie, czy widmo krąży nad Europą. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznijmy od tego, jak to jest w ogóle możliwe, że właśnie ci komuniści wciąż nie rządzą Polską, skoro, tak jak powiedziałem, no politycy widzą w większości oponentów komunistów. Głównie dlatego, że komunizm został obdarzony jakimś takim odium, nienawiści, zbrodni, pogardy, po prostu propaganda obecna, wiedząc o tym, że ta idea jest słuszna, że mogłaby wyeliminować te grupy, które w tej chwili są de facto pasożytnicze, czyli kapitalistów, właścicieli i tym podobne środków produkcji, pamiętając o tym, że kiedyś już lekceważyli komunizm i dlatego przecież Związek Radziecki przetrwał, że w jakimś momencie uznali, że przecież oni sobie nie dadzą rady bez nas i to wszystko będzie musiało upaść, teraz dmuchają na zimne. Cały czas się mówi, że komunizm to jest zbrodnia, że to był jakiś tam zamordyzm, faszyzm i tym podobne, a my wiemy jedno, jako komuniści współcześni, że my odnosimy się do idei równości i sprawiedliwości i tej idei, że praca musi służyć tym, którzy ją wykonują i nie może być, jej owoce nie mogą być zaganiane przez tych, którzy do rozwoju społeczeństwa się nie przyczyniają, albo wręcz są dla niego szkodliwi. No więc mówiąc inaczej, komunistami obecnie są ci, którzy są najbardziej świadomi, znają historię, znają rzeczywistość i potrafią się uwolnić od tego, co im się wciska w telewizji, w mediach, w szkole obecnie. Ci, którzy pamiętają albo słyszeli o tym, jak rzeczywiście było w PRL-u, bo oczywiście w PRL-u było mnóstwo błędów. Dlaczego przecież upadł komunizm? Pierwsza sprawa, w ogóle nie było żadnego komunizmu. To, co się zaczęło, to były jakieś elementy socjalizmu, które powstały w Związku Radzieckim, w kraju, który de facto nie był jeszcze przygotowany na taką rewolucję, bo tam brakowało kadry. Kadra, świadoma klasa robotnicza była w Niemczech, we Francji, w Anglii, a rewolucja wybuchła w Rosji. To jest konsekwencja I wojny, gdy znacznie rosnące trudności życia codziennego doprowadziły do tego, że ludzie po prostu uwierzyli, że ktoś może tą sytuację naprawić i wyprowadzić. W efekcie zresztą wojny domowej i tak dalej. A to jest dość obszerny temat, nie chcę tutaj za bardzo się rozwodzić, bo to jest przyczyną komunizmu jest właśnie to, że istnieje niesprawiedliwość na świecie i to, że po upadku obozu socjalistycznego ta sytuacja ludzi pracy się na całym świecie, również w krajach tych wyżej rozwiniętych, pogarsza. Dlatego, że gdy istniał obóz socjalistyczny jako taki, to kapitaliści u siebie, aby pokazać, udowodnić swoim pracownikom, że oni są lepsi, zapewnili jakieś znacznie lepsze, bardziej godne warunki życia, lepsze warunki pracy. A obecnie już tego zagrożenia nie ma, więc można spokojnie zwiększać wyzysk, można wydłużać czas pracy, można wprowadzić takie reguły, jakie są w korporacjach, zwiększać eksploatację. No tak, to wiemy wszyscy, że faktycznie do dzisiaj jest popularna hipoteza o tym, co mówisz, czyli tylko na obrzeżach sobie kapitaliści pozwalali, ponieważ u siebie musieli pokazać, że są jednak lepsi od komunistów, ale tak. Pytanie moje jest, jak to jest możliwe, że no jednak w tej Polsce nie rządzą, skoro no ja słyszę co chwilę, że ktoś jest komunistą. No ja nie wiem, no już i w PiS-ie, i w PO, w każdej z tych partii jest tych mitycznych komunistów tyle, że chyba przerastają waszą partię wielokrotnie. Oczywiście, bo słowo komunista się stało w pewnym sensie obelgą. Ktoś komuś zarzucić, że robi coś źle, to powiedzieć, że jest komunistą. Tak, kiedyś było, że Hitlera był Żyd, tak teraz jest komunista. Poza tym jeszcze jedno, sprzeciwia się nam również Kościół. Nie tylko jawnie, ale i zupełnie biernie, po prostu mówiąc cały czas otwarcie, że ten komunizm, chociaż ich idea też się wywodzi przecież z komuny i od wspólnoty, dla nich jesteśmy po prostu ewentualnymi konkurentami. No przecież jeszcze powiem jedno, czym się komunizm różni, to w odniesieniu do tego, co będzie dalej, że komunizm jest nauką. Komunizm jest jedyną ideą, której nie ma świętych księg, świętych jakichś zasad, kiedyś tam określonych i tym podobne, bo sami twórcy powiedzieli, że w miarę jak się będzie świat rozwijał, to również i komunizm musi ewoluować. Że w miarę odkrywania nowych praw przyrody, poznawania psychiki człowieka i tym podobne, pojawiają się zupełnie nowe elementy. Gdy
powstawał komunizm, nic nie wiedziano na przykład o genetyce. Wtedy zakładano, że człowiek kształtuje tylko wychowanie, no już teraz wiemy, że tak nie jest. I to musimy ewoluować. Kiedyś mówiono, że każdy, nawet najgorszy przestępca może być zresocjalizowany. Teraz wiemy, że część jego cech może wynikać po prostu z jego wrodzonych tendencji genetycznych. To rozumiemy. Wiemy, że rozwija się nauka, że powstały zupełnie nowe metody propagandy i łączności. W czasach, gdy powstawał ruch komunistyczny, były trochę inne warunki. Klasa robotnicza, czyli robotnicy, żyli w swoim środowisku, blisko zakładu pracy. No Więc tak, na Śląsku to najlepiej wiemy. Właśnie oni ugali presji nie tylko swojego zakładu, w którym pracowali, ale też otoczenia, sąsiadów i tym podobne. Niejako to była taka wewnętrzna kontrola, że to była grupa, która była świadoma i mogła coś przeciw czemuś zaprotestować i wystąpić. Teraz jest tak, robotnicy są rozproszeni. W ogóle sama sprawa pojęcia robotnik czy pracownik. W tej chwili dochodzi do tego, że klasyczny robotnik, czyli ktoś, kto swoimi umiejętnością i wiedzą wytwarza produkty, jego rola bardzo znacznie zmalała, bo bardzo wzrosła rola techniki czy urządzeń, które często są pewne rzeczy autonomiczne i ta rola tego robotnika, czy jego precyzji, dokładności, czy zręczności jest już mniej znacząca. Tak, no i teraz też pojawiają się hipotezy, że dlatego komunizm odejdzie do lamusa, bo komunizm jest jakby bronią mniej wykwalifikowanych pracowników, a ci bardziej wykwalifikowani właśnie częściej będą antymigranccy. Aczkolwiek jest to wiadomo dużo bardziej ci sprawne. wykwalifikowani muszą sobie zdać sprawę, że są tak samo ofiarą wyzysku i eksploatacji, jak i niewykwalifikowani, że ten podział pomiędzy pracowników fizycznych a umysłowych właściwie się zupełnie zatarł, bo siłą mięśni to już pracują bardzo nieliczni. I że w miarę jak władza będzie się koncentrować w rękach kapitału, zresztą widzimy, liczba ludzi najbogatszych rośnie, a liczba ubogich maleje. Ale nie wszędzie. Kapitaliści przerzucili swój wyzysk, że tak powiem, ze swoich krajów ojczystych na inne kraje, no co kiedyś nie było możliwe, bo była sprawa na przykład kosztów transportu. Kiedyś to, że coś było w Chinach kilka razy taniej, nie miało najmniejszego znaczenia, bo przywiezienie tego do Europy nie miało sensu. No to wracały oczywiście towary, ale jako ciekawostka egzotyczna i tym podobne, ale nie było to ekonomicznie konkurencyjne. A teraz widzimy coś, z czego nie wszyscy sobie już zdają sprawę, że ci pogardzani Chińczycy już zaczęły być lepsi od nas. Pod względem nie tylko ilości i ceny, ale także jakości. No tak, ale to jest, też był taki kasus podobny, o ile się nie mylę, właśnie niemieckich rzeczy, które na początku nie były, czy nawet japońskich, Tak, które były XIX wkalane, wieku, zdjęcia były powtarzane po kimś, po w czym XIX się wieku udało najwyższa rozwinąć. jakość to był wyrób angielski. Niemcy to była tania tandeta i potem się to powtarzało z Japonią, z Koreą, później z Chinami. No a teraz Europa się stała niekonkurencyjna ze względu na różne posunięcia, także polityczne, że w Europie po prostu się wytwarzać nie opłaca ze względu na znacznie większe koszty i co gorsze, obniżenie poziomu kwalifikacji pracowników jako takich. Wróćmy jednak do komunistów. Skąd się biorą ci komuniści? Tutaj specjalnie przyniosłem książkę Krzysztofa Pilawskiego, który 20 lat temu się nad tym zastanawiał. No jaka jest odpowiedź dzisiaj? No w 2025 roku skąd się ci Bo komuniści ciągle biorą? będą ci, którzy widzą, że świat idzie w tym kierunku. Że No ale to widzą nawet nie komuniści chyba. także oczywiście, ale nie przystępują, nie zostają komunistami jako takimi. Być może nie znają dobrze tej idei, a nie znają dobrze dlatego, że nie chcą w ogóle się z nią zapoznawać, dlatego, że powszechne przekonanie jest to, co już wcześniej mówiliśmy. Zbrodniarze, To tak, ale zamordyści i tak dalej. mówiąc o tym, że widzą, no to na przykład to jest też zawsze pewnie kwestia percepcji. Do tego zmierzałem, bo na przykład zwolennicy Sławomira M. i innych takich teraz jemu podobnych gagatków, no to przecież to są ci często, którzy jako pierwsi gardłują, żeby, nie wiem, podatki od jachtów znieść i obniżyć, mimo że sami na pokład jachtów wsiądą Nigdy tylko nie wtedy, wsiądą. gdy będą mieli go posprzątać na przykład. Tak. Nie? Więc skąd się ci komuniści biorą? Bo wiemy, że ludzie widzą, są niezadowoleni. No, nie możemy się oszukiwać, że jesteśmy krainą mlekiem i miodem płynącą. No ale ilu jest teraz tych komunistów w Polsce, takich, którzy gotowi są powiedzieć, tak, nie jestem komunistą. Ludzi, którzy by się do tego przyznali, jest tak między nami mówiąc około najwyżej kilkuset. To jest fakt. Część z nich to są ludzie po prostu niezadowoleni, a część to są ludzie na bardzo wysokim poziomie intelektualnym i co mnie cieszy, są ludzie bardzo młodzi.
Bo do nas mamy taką lukę pokoleniową, że do nas zaczynają przychodzić teraz ludzie, którzy mają lat 17, 18 czy 20 kilka i chcą się z tą naszą ideą zapoznać i już wiedzą, że to nie jest to, czego ich uczono w szkole, że my jako komuniści współcześni mamy trochę inne poglądy, bo my przecież wiemy, skoro komunizm upadł, to była jakaś przyczyna. My wiemy, jaka to była przyczyna i wiemy, co by należało zrobić, żeby tych błędów z przeszłości nie powtarzać. To jaka to była przyczyna, jeśli możesz zdradzić? To bym musiał zrobić kilka takich audycji. Okej. Podstawowa to jest to, że gospodarka była mniej wydajna, dlatego że pewne założenia teoretyczne, które wymyślono w gabinecie, zaczęto wprowadzać początkowo w Związku Radzieckim w życie, nie sprawdzając, jakie będą tego efekty. Najpierw była taka metoda, że powiedzmy zrobimy zarządzanie kolektywne. No to polegało na tym, że się ludzie zbierali, dyskutowali, a produkcja stała. Potem była z kolei jakaś nadmierna koncentracja władzy w rękach jednostki. Później wymyślono coś takiego, że przecież nie wszyscy muszą być w pracy każdego dnia. To były różne eksperymenty, które się nie udawały. A w końcu wyeliminowano coś, co jest bardzo ważne. Zarówno bodźce ekonomiczne, czyli uzależnienie płacy pracownika od jego efektów i zakładu, w którym pracuje. To po prostu zarżnięto. W socjalizmie była taka jakaś zasada taryfikatora, że tokarz zarabia tyle, jakieś tam były widełki poszczególne grupy, jakiś tam frezer troszkę inaczej, sprzątaczka jeszcze mniej i tak dalej. I nie brano pod uwagę, że jeden tokarz mógł toczyć turbiny energetyczne, gdzie wymagało wysokich umiejętności, a drugi toczył jakieś kołki do czegoś i oni mieli te same pieniądze. Więc nie wzięto pod uwagę tego, wprowadzono elementy z jakiejś konkurencyjności, czyli współzawodnictwo pracy, ale to wszystko było sztuczne. Więc ponieważ nie było, jest jeszcze jeden problem. Problem, moim zdaniem podstawowy, sztywność ceny, jaki był w socjalizmie. Ja może skupię wyłącznie na Polsce Ludowej teraz. Było coś takiego jak Państwowa Komisja Cen. Ta komisja na podstawie pracochłonności i materiałochłonności określała cenę. Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś wymyślił, że zrobimy ten sam wyrób trochę inną technologią, albo zastosujemy lepsze, ale tańsze materiały, to automatycznie trzeba będzie cenę obniżyć. A zakład pracy, czyli przedsiębiorstwo, było rozliczane z efektów planu. Plany były w sztukach, w tonach. No jeżeli był plan w tonach, to dochodziło do tego paradoksu, że to mała dygresja. Pracowałem w Hucie Ferrum na początku lat 70. I tam prowadzono tak zwane rury spiralnie spawane, które były z blachy nie 11 czy 8 mm, ale 6 mm i miały wyższą wytrzymałość niż te rury stare spawane wzdłużnie. I co się okazało, że zakład był na minusie, bo nie wykonywał planu tonażowego. No tak, no. A tak jak teraz mówisz o tym, no to pewno tak się przyjęło, że mówiło się, czy się stoi, czy się leży, tam się należy, ale faktem, że jest to w sprzeczności z podstawową zasadą, czyli każdemu według potrzeb, ale każdemu według zasług, więc też ta praca musi być wyceniana. Tu jednak wskoczę do czegoś, co powiedziałeś, bo później mi to umknie, co jest dla mnie ważniejsze, bo pytam się, skąd się biorą komuniści, a ty powiedziałeś o luce. Którego pokolenia brakuje? Tego w wieku powiedzmy od 30 paru do 50 paru lat. I dlaczego to zniknęło? Czy to jest kwestia tylko edukacji, nie wiem, zachłyśnięcia się nową Polską? Bo gdzieś powód musi być. Podejrzewam, że tak, że to byli ludzie, którzy mieli jakieś negatywne doświadczenia z Polski Ludowej, albo im wmawiano, że takie powinni mieć. A teraz przychodzą młodzi, którzy widzą, że ten kapitalizm nie jest jednak taki dobry, jak mi się wydawało. Zetknęli się z fałszem, nadmierną propagandą, jaka jest w szkole na ten temat. I po prostu oni instynktownie czują, że takie pojęcie, że to było generalnie wszystko złe, a ta druga strona jest dobra, jest po prostu nieprawdziwa, nienaturalna. I to ich nakłoniło do tego, aby zacząć to wszystko analizować i studiować, przyglądać się, jak to wyglądało naprawdę. No i widzą z przerażeniem niektórzy, że to, co im uczono w szkole, to, co im mówiono, jest po prostu nieprawdą, że to, co oglądają w telewizji, też jest nieprawdą. No, w telewizji widzą, że z drugiej strony stało ZOMO, retoryka dalej się utrzymuje, tak, kto oczywiście był po której stronie, więc to wiadomo. No ale cóż, jak to mawiają urzędnicy w marcu, najwyższy czas na 13, konkretnie 13 artykuł Konstytucji, bo musimy do tego w końcu dojść. No ten o ograniczeniu pluralizmu pozwolę sobie zacytować.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa, albo przewiduje utajenie struktur lub członkostwa. No i mnie na studiach uczono jednego, ale widzę, że teraz się to pozmieniało, dlatego jak z tego udało się komuś wywnioskować, że akurat komunizm jest takim zakazanym ustrojem? No, tej definicji żaden element naszej działalności nie spełnia tej definicji poza nazwą komunizm. Jest de facto czepiają się tylko nazwy komunistyczna, co zresztą jest sprzeczne z wyrokiem Nowego Trybunału w Hadze swego czasu, który powiedział wyraźnie, że sama nazwa nie może być powodem do dyskryminowania jakiejkolwiek organizacji, tylko dlatego, że tak się nazywa. Poza tym pewne zaostrzenia kodeksu karnego wprowadzono, utrudniające właściwie działanie ostatnio w czasach Ziobry i co najciekawsze, to mówiono bardzo źle o tym nowym kodeksie, ale obecna władza milczy i nic nie usiłuje zmienić, a czepiano się przecież nie tylko tego artykułu 13, czepiano się mnóstwo innych, uważane są niekonstytucyjne, nieprawne, nie pasujące do naszej rzeczywistości i tak dalej, a jednak obecnie władza milczy, czy jest wygodnie, żeby było tak, jak jest. No, bądźmy Jeżeli szczerzy. mowa o przenoszeniu, praktycznie moglibyśmy znaleźć się w więzieniu, dlatego że mamy pamiątkę po dziadku, który dostał jakieś odznaczenie w Polsce Ludowej. No to Teoretycznie. teoretycznie wszystko jest w tym kraju możliwe, ale no jeśli ktoś od początku, no bądźmy poważni, jakie były początki IPN-u, no cel powstania IPN-u był inny niż teraz sobie mówimy, bo nie do końca było to przecież tylko Bo IPN szukanie wiedzy. te kryteria, które spełniały wszystkie inne struktury biurokratyczne, które powstawały w historii. Tworzono jakąś instytucję do zwalczania jakiegoś zjawiska, które w momencie po jej powstania były ważne i istotne, a w miarę jak ten element tracił na znaczeniu, no kiedy wybierano ludzi do śledzenia kontrrewolucjonistów, a w miarę postępu rewolucji kontrrewolucjonistów jest coraz mniej, ale ta struktura już jest rozbudowana, ona musi uzasadnić swoje istnienie. A więc zaczyna sobie znajdować jakąś inne dodatkowe prace. To jest to, co też dygresja w Związku Radzieckim, gdy powstało NKWD, gdy walczono z kontrrewolucją, w momencie jak kontrrewolucjonistów brakło, to te struktury pozostały na tym samym poziomie, jakie były wcześniej, nawet się rozbudowały. Nawet wymyślono tezę, że walka klasowa się będzie zaostrzać w miarę postępu socjalizmu i zaczęto tych wrogów szukać nawet w własnych szeregach. Tak, to wiemy, ale już tak też padło, co wiem, że no niestety przed rozmową przed naszym dzisiejszym spotkaniem rozmawialiśmy chwilkę o tym i nie przekazałem tego, no ale co z tym owianym legendą właśnie wyrokiem Trybunału w tej sprawie, bo ten wyrok o artykule 13 nie pojawia się jako pierwszy w wyszukiwarce Google, nie pojawia się w ogóle na początku. W ogóle wcale się tam nie pojawia, nawet jeśli dodamy do słów kluczowych nazwisko Mariana Indelaka, który de facto o to walczył, a ja pamiętam, że no na początku tego tysiąclecia to była dość głośna sprawa. To nie było tak, że nikt nie wiedział o tym, że Marian Indelak to rozrobił. No to też jest informacja o tym, że historia jest selektywna i pewne niewygodne fakty się przemilcza, a inne się uwypukla. No bo tak sobie powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Historia to nie jest to, co się wydarzyło naprawdę. Historia to jest to, co o tym napisali historycy. Nie tylko. No przynajmniej w rozumieniu takim, tak, ogólnym na pewno. No historię w końcu piszą zwycięzcy. Tę frazę zawsze mówił, więc tutaj tak sobie możemy powiedzieć. No, to jest tak jak z tymi wszystkimi koncertami słynnymi na koncercie Stonesów, to pół Warszawy było, no bo każdy chciał powiedzieć, więc teraz na barykadach to było jeszcze więcej, a ilu skakało przez płot, to pewnie Wałęsa był jednym z 1000, zaraz się okaże. A tak, oczywiście, to przecież nawet Piłsudski to zauważył, że gdybyś nie miał rzeczywiście w stylu, ilu jest na tej defiladzie, to byśmy zupełnie inaczej wyglądała Polska. A no teraz takie ciekawe, bo właśnie jakby o Piłsudskim tym się kojarzy, to zadam takie inne historyczne pytanie. Co było większym błędem KPP? Poparcie przewrotu majowego, czy może jednak wyjazd do Moskwy? To takie pytanie od czatu, ale tak mi się teraz kojarzy z tym Piłsudskim. Patrząc na to zupełnie historycznie, to uważamy, że błędem było jedno i drugie. Dlatego nadmierne uzależnienie się od Moskwy, uznanie, że tam jest jakieś centrum zarządzania komunizmem, że my tu w kraju w ogóle się nie liczymy, nasze zdanie się nie liczy, to był błąd, jak również błędem było poparcie przewrotu, bo sytuacja była zła. Faktycznie były ciągle jakieś tam awantury, przepychania w Sejmie, gospodarczo wszystko szło nie najlepiej. Wydawało ten Piłsudski jako tak zwany silny człowiek coś uporządkuje i zrobi porządek. No i on to zrobił, no ale analogicznie do tego jak Adolf. No,
To nie ma co się oszukiwać. Właśnie muszę sobie przypomnieć dokładnie, jak brzmiał ten cytat, bo przy przewrocie majowym było oficjalne stanowisko KPP, że ich nie popierają go tak w 100%, ale jest jakiś powód. I tak sobie myślałem, że może też to pamiętasz, bo to było... Dokładnie nie pamiętam, chociaż kiedyś o tym czytałem. Dobrze, no to na razie Wiem, nie że będę... powodzenie tego przewrotu zależało m.in. od kolejarzy, którzy przyłączyli się do strajku i nie dopuścili właśnie, transportu tak. wojsk do Warszawy. No bo to ten słynny błąd majowy był, że cele idą dalej, ale popieramy. No to... Tak. Dobrze, ale wróćmy do wyroku, bo tak dygresja. Widzę, że obaj mamy tę tendencję, ale skoro już przy tych wyrokach byliśmy, to jak twoja sprawa o propagowanie jak to było totalitarnego ustroju państwa, bo pamiętam jeszcze nawet kilka lat temu czytałem, że napisałeś, iż nie skazano, a ukarano redakcję Brzasku, Tak. czyli tak dla formalności Brzask, organ prasowy KPP. Bardzo ściśle i bardzo zwięźle sąd w Dąbrowie Górniczej stał na stanowisku. Początkowo nas skazano w tym trybie nakazowym, ale później przedstawiał się jego stanowisko oceniam jako powiedzmy obiektywne, dążące do poznania prawdy, ale te wszystkie odwołania, które trafiały do sądu okręgowego w Katowicach, kończyły się tym, że oni mieli zdania zupełnie inne niż my. I tutaj powiem bardzo symptomatyczny objaw. Na jednym z posiedzeń, gdy ja stanąłem przed tym sądem, wyjaśniałem różne sprawy i tak dalej, widziałem, że ten sąd na mnie patrzył, rozumiał pewne rzeczy i tym podobne, a 2 tygodnie później wydaje orzeczenie i żaden z tych 3 sędziów mnie w ogóle nie widzą. Po prostu odczytują mechanicznie to, co. Dla mnie jest to dowód na to, że po prostu ulegli jakiejś presji odgórnej, żeby jednak na siłę nas skazać. Bo nam się zarzucało to, że zamieściliśmy raport Budrynki o Katyniu, nie jako, że to jest prawda, bo ja jestem przekonany, że Katyń jest dziełem Związku Radzieckiego. No to nie ma cudów. Ktoś mi może zarzucić, że mówi jakieś głupstwa i tym podobne, no ale dla mnie to jest dość przekonujące, że to jednak było możliwe i to byli jednak Rosjanie. Zarzuca nam się, że ten raport zamieściliśmy, przecież tam nie było żadnego komentarza, po prostu zamieściliśmy informację, że coś takiego zostało kiedyś wydrukowane. Potem nam się zarzuca, że cytowaliśmy Stalina, bo zacytowaliśmy w jakimś miejscu, że każda partia masowa, która się odrywa od swojego źródła, od narodu, to słabnie, tak jak Anteusz, jak tak w antycznym micie walki Anteusza, że walczył z tym przeciwnikiem, dotykał ziemi, to odzyskiwał sprawność, no to nas zarzucono, że my propagujemy totalitaryzm, bo cytujemy Stalina jako takiego. No Stalin też był, to był cytat ze Stalina, ale cytat z mitologii greckiej. No, Stalin nie powie mitologii greckiej. To jest proste i sąd to powinien orzec wam, wyjaśnić wam dlaczego. Tak, no bo to były tego typu zarzuty, że w końcu w Dąbrowie Górniczej po kolejnym odwołaniu chyba sąd znalazł jakieś takie salomónowe wyjście, że nas wprawdzie potępił, ale nie ukarał. No właśnie, bo i to już jest ostateczne, nic dalej się z tym nie działo. To jest absolutnie ostateczne, nie było żadnego odwołania. Bo ja pamiętam, że wtedy mówiłeś, bodajże w 2016, działamy legalnie, jesteśmy zarejestrowani i jesteśmy przeciwni totalitaryzmowi oraz przemocy w polityce, no czyli wszystko spójne, wiadomo, z artykułem 13. Ten wyrok jest niedorzeczny i będziemy tego dowodzili w procesie, zapowiedział Szwej. Dodał też, że KPP nie zaprzestanie działalności, to o ile, przepraszam, bo teraz wyjdę na złego człowieka, ale to chyba była wyborcza. Ten cytat był chyba na wyborczej, bo z paru miejsc tu korzystałem. Pamiętam, że wtedy wiele organizacji zagranicznych stanęło po waszej stronie. Tak, mieliście wyraz poparcia. Tak, było poparcie zagraniczne, dość poważne w wielu krajach. W Irlandii, w Grecji, w Niemczech. No to greckie chyba najgłośniejsze, Francji, bo to pamiętam, no bo tam jest najsilniejsza partia komunistyczna. Tak, to faktycznie wtedy wiem, że ciebie wymieniali, ale właśnie, bo to też ciebie wymieniali z nazwiska i tutaj chciałem dojść do kolejnej rzeczy. Czemu tylko twoje nazwisko się pojawiało w tych artykułach, a wszyscy z inicjałów? Tak z ciekawości, czy znasz powód, czy może wolisz o tym Bo ja mówić? zaraz na pierwszym posiedzeniu sądu powiedziałem, że niczego nie mam do ukrycia i jestem za tym, że mówię jawnie jako ja i niczego się nie boję. No właśnie, dlatego chciałem cię tutaj zaprosić, bo założyłem, że nie będziesz się tego obawiał, ale no jednak to, wiesz, wyjątkowe było, że wszyscy z inicjałów chcieli to tak, bo też to wiesz, jak w mediach wygląda, że to jednak kryminalizacja drugiej strony. No wszyscy nawet tracą to nazwisko, a ty nagle dalej może to się podniesią wiąże z tym, że jednak byli ludzie młodsi ode mnie. A ja nie atakuję ich, ja bardziej patrzę na przekaz medialny, wiesz, że wiesz, jak to dla mediów wygląda. A, bo to się wstydzą, no ty się tak nie wstydziłeś.
Nie wiadomo, jaka była reakcja. No może też się nie wstydzi, Jako tylko może nie przewodniczący powiedziano. partii, redaktor naczelny Brzasków wziąłem po prostu to wszystko na siebie. I w razie, gdyby doszło do oskarżania, gdyby nas usiłowano skazać, bym po prostu powiedział jasno i wyraźnie, że ja za to wszystko odpowiadam. Bo ja podejmowałem decyzję, co zostanie w Brzasku wydrukowane, a co nie. Tam jeszcze była sprawa strony internetowej. Partii, na którą miałem trochę mniejszy wpływ, ale też tam było parę rzeczy, w których usiłowano na siłę po prostu coś znaleźć. Jaki nakład ma Brzask? Bo też bądźmy szczerzy. Wtedy było kilkaset egzemplarzy. No właśnie, tam kojarzę też koło 500 chyba nawet gdzieś podawano. Tak, a teraz nasz nakład spada w wersji drukowanej, ale my rozsyłamy go przez sieć. Okej, nie, bo to jest takie dla mnie zastanawiające, no bo rzadko zdarzają się podobne procesy, nie wiem, zinów, a ktoś przy tym nakładzie może powiedzieć, no przecież to jest małe, lokalne pisemko tylko dla zainteresowanych i ja rozumiem, że zaraz się ktoś tutaj może obrazić, że powiedziałby, że gdyby wydała, no nie wiem, Wolkisz albo Abater, to też, tak, ale no nie jest to ta miara, nie przykładajmy sobie tak To wynikało z uporu niejakiego Bartusza Kownackiego, który wystąpił z tym Pamiętam wnioskiem. PiS. Tak. Potem taki jakiś drugi osobnik, którego nazwiska nie pamiętam, to są niezgodne wymieniania, który gdzieś znalazł Brzask. To nie pamiętamy. Właśnie no, nie ma o czym pamiętać. Słomka ten tam coś pisał, ale pismo Słomki było tak śmieszne, że go nawet w sądzie nie wzięto pod uwagę. No pan Adam to już jest w ogóle inny przypadek. Myślę, że ja mógłbym go tu zaprosić, ale nie wiem, jakby ta audycja się skończyła, bo pamiętam go z innych troszkę czasów. Specyficzna jednostka, ale nie o panu Adamie. Krzysztof Szwejk dzisiaj u mnie gości, więc czujesz się bardziej politykiem czy naukowcem? Wszak, i tutaj wyjąłem specjalne zasady komunizmu, komunizm jest to nauka o warunkach wyzwolenia proletariatu. No więc czułbym się jednak politykiem, który bardzo poważnie traktuje naukę, stara się poznawać wiele różnych dziedzin tej nauki, zarówno technicznych, jak i humanistycznych, żeby zrozumieć, jakie są mechanizmy potrzebne do dalszego funkcjonowania komunizmu jako takiego, bo my nie mamy wątpliwości, że albo świat się pogrąży, albo następny ustrój, jaki będzie, musi być czymś w rodzaju komunizmu. Nie musi to nazywać komunizm, ale musi to być jakaś wspólnota, bardziej międzynarodowa niż jest w tej chwili. Po prostu te wszystkie egoistyczne interesy poszczególnych narodów w jakimś momencie zaczną zagrażać istnieniu ludzkości jako takiej. No w tej chwili mamy znowu jakieś takie walki pomiędzy różnymi osobami, Chiny, Stany Zjednoczone i tak dalej. No to się czym skończy? Tym, że... Ale wiesz, że Chiny tracą już teraz etykietkę państwa komunistycznego, bo to dobrze im idzie. Tracą, bo tak naprawdę to Chiny to jest w ogóle specyficzna zupełnie struktura, bo oni przyjęli pewne idee komunistyczne, mają czerwone flagi, mają wszystkich twórców ze Stalinem włącznie, zamieszczają na różnych tam posiedzeniach i tak dalej, ale kompletnie nie uczestniczą w żadnym ruchu komunistycznym. Nigdy żaden Chińczyk nie odpowiedział na nic i się nigdzie się nie pojawił. Mowa to zarówno o nas, jak i w ogóle o innych organizacjach międzynarodowych komunistycznych. I inny się wydaje, że oni po prostu w tym momencie zaczęli trochę zwracać w stronę chińskiego nacjonalizmu. Oni po prostu zauważyli coś takiego, że Chiny były zawsze bardzo ważnym państwem przez całą historię. Okres upadku się rozpoczął powiedzmy około XVII-XVIII wieku, kiedy postanowili się zamknąć totalnie w środku. No i teraz z tego wychodzą. I oni wykorzystali tą ideę i to, że udało się ten naród wokół tej idei zjednoczyć i zmienić ustrój, wykorzystują te elementy do kolejnej ekspansji Chin jako państwa, Chin jako takich. I co ciekawe, ta ich ekspansja jest spójna z nazwą Państwo Środka, bo o ile Ameryka zawsze robi to rim, prawda, czyli tak na obrzeżach, to oni no właśnie stawiają na kolej, chcą budować te wszystkie swoje huby i w tym momencie dalej być w środku, w centrum. Ale no mówię, ktoś to pięknie powiedział, że za dobrze im idzie, więc już nie są komunistami. Gdyby szło im źle, dalej by mówiono, że to komuniści. Dopóki była legenda, chodzi mi o wszystkie te historie złe, plus pamięć była żywa na przykład o placu Tiananmen, no to wiadomo, przykład komuniści. Tak. Zatarło się, zmienili swój wizerunek, no to już ale ten plac Tiananmen to był w momencie, kiedy dochodziło do rzeczywiście znacznych zawirowań na świecie. No i wielu te rewolucje majdanowe zwyciężyły, a Chińczycy się temu zdołali przeciwstawić. No i teraz jest pytanie, kto miał rację, bo jednak Chiny są rozwiniętym krajem, a nie te kraje byłego obozu socjalistycznego, które ten... Wiesz jak jest, zdjęcie zawsze przemawia do ludzi inaczej. Tak. Wszyscy pamiętają ten czołg, wszyscy pamiętają ten gest,
A jak jest dzisiaj, no zawsze będzie ta ocena, czy ten jeden człowiek tu, czy jeden człowiek tam. No przecież my jesteśmy krajem, w którym potrafimy tę historię tak obrócić, że nagle okazuje się, że morderca komunisty, który odsiedział swoje w RPA, też jest bohaterem, więc to zawsze będzie, który obrazek jaki pasuje, więc tutaj tak zawsze No będą więc te właśnie, partie to, co na się zawsze pokazuje, będzie się w jest jednym istotne i kojarzył. publiczność będzie zawsze patrzeć na to, co widzi w danej chwili, a nie będzie analizować tego. Nawet jeśli to jest tylko wycinek rzeczywistości. Tak. A Chińczycy w tym momencie, ponieważ tam władza polityczna jeszcze jest mocno w rękach partii, tylko jest pytanie, czy oni dopuszczą do tej partii kapitalistów, czy nie. Bo na początku mówiono coś takiego, my teraz spuścimy kapitalistów, pozwolimy kapitalistom działać, żeby się rozwinąć. Jak się rozwiniemy, to kapitalistom podziękujemy. Jest pytanie, czy oni zdołają zdobyć władzę gospodarczą także i polityczną, czy też nie. Czy też sytuacja będzie taka, jak na przykład grupa Ekwitów w Rzymie, która wprawdzie miała, to byli kupcy, ludzie bogaci, ale politycznej władzy nie mieli i państwo funkcjonowało. Być może Chińczycy wybiorą ten model, nie wiem. Chińczyków zostawmy im samym na razie. Ty mówisz, że czujesz się bardziej politykiem, no to tak. Nauka, edukacja, wychowanie, no to się często znajduje na sztandarach komunistów, a jako, że oficjalnie to jest audycja około parentingowa, to jak wychować dziecko na komunistę? To trzeba być komunistą. A trzeba dziecko, czy wychować go na komunistę? My uważam, na komunistę dziecko wychowamy, jeżeli będziemy dbali o to, aby on był pierwsze uczynny, myślał również o innych, nie był egoistą, myślał społecznie, a nie jako jednostka. Jeżeli mu się będzie pokazywać, że wszyscy inni ludzie też są równi, tylko mimo, że są inni, że mają do tego w pełni prawo, że ty musisz szanować ich integrację, ale oni również muszą szanować ciebie. Walczyć z tymi elementami jakiegoś, co u dzieci występuje naturalnie, jakiejś nie tyle rywalizacji, co próby zwalczania odmienności, bo dzieci to jest bardzo silne. No, każdy, kto trochę się odmienia, to automatycznie jest jakiś taki, powiedzmy, inaczej przez te dzieci traktowane. Z tym trzeba walczyć. Choć to jest często wina rodziców, bo to rodzice jednak wpajają. Bo bardzo ten często negatę. rodzice są źródłem napędowym do takiego właśnie postępowania. No bo nie, no bo małe dzieci to bardziej z ciekawością to do tej odmienności podchodzą. To się zaczyna, gdy wracają do domu i na przykład widziałem innego kolegę i wtedy tatuś lub mamusia mówią, o, ale ten inny kolega to ma złego Boga, czy ma Tak, w albo ogóle jest coś niedobry, nie teges. albo w ogóle się niewłaściwie ubiera, więc on tobie nie Tak, powinien więc się z ja nim tutaj bawić, tych zadawać i rodziców- tym podobne. Tak. A mówię o tych rodzicach, bo nie wiem, czy nie martwi cię to, co sam przed chwilą powiedziałeś, czyli że żeby wychować komunistę, samemu trzeba być komunistą. Bo to by znaczyło, że powolutku idea będzie już wygasała. A być może wystarczy być po prostu uczciwym, sprawiedliwym, obiektywnym. O, widzisz, jak inaczej brzmi ta odpowiedź. Nawet jak się nie jest komunistą, to ktoś, który jest w takich wartościach wychowywany, a jest pozbawiony tego jakiegoś rasowego czy klasowego podejścia, typu, że jesteś z lepszej klasy, z lepszej kasty, czy jakiejś z innej lepszej wiary i tak dalej, to on sam może dojść do takiego wniosku w przyszłości, że komunizm jest ideą właśnie słuszną, sprawiedliwą i jest czymś doskonalszym od religii jako takiej, no bo komunizm, nie czarujmy się, obiecuje coś tutaj na ziemi. Religia może coś obiecywać w raju, czy w innych tam polach elizyjskich, tym, że to jest niesprawdzalne. A to, co komunizm obiecywał, to musiał w jakimś momencie chociaż pokazać, że idziemy w tym kierunku i że to jest możliwe, że to się da zrealizować. No, w PRL-u nie dotrzymał jednej poważnej obietnicy, czyli tego rozdziału od kościoła, bo najwięcej kościołów powstało za PRL-u w Polsce. Tak, ale Jeśli to, tak byśmy uczciwie policzyli, bo ziemie zachodnie to tymi kościołami obsiał PRL. no prawda, to się zgadza. W jakiś, po tym początkowym etapie jakiejś walki z religią uznano, że walka otwarta nie ma sensu, że trzeba, jeżeli mamy, inaczej mówiąc, przesądy, przekonanie religijne można zwalczyć tylko poprzez rozwój nauki i świadomości. Przy czym zdajemy sobie sprawę, że dla psychiki wielu ludzi będzie to bardzo trudne stwierdzić, że oni się urodzili, żyją i po nich nie zostaje nic, poza tym, co oni sami zrobili, że ten żywot się kończy. No tak, ale widzisz, ale to jest ten problem, do którego cały czas zmierzam o wychowaniu, bo mówimy, że musisz wychować dziecko na dobre, takie czułe, że na widzące krzywdę przede wszystkim, bo myślę, że tu komunizm się zgodzimy, że to w tych takich podstawach chodziło o widzenie krzywdy innej osoby. Tak.
A jeśli oddasz to dziecko małe kościołowi, to później to spojrzenie na cudzą krzywdę będzie inne i już ten komunizm nie wyruguje tego. To Bo jest to trudne. dziecko na tej religii być może usłyszy, że są jacyś inne religie, które są nieprawdziwe. Że to tym są komunizm ludzie gorsi. będzie tym też religią. Tak, oczywiście. Nie będzie traktowany jako religia. No. Po prostu kiedyś zbyt sztywno wiązano komunizm z ateizmem. To jest bardziej skomplikowane. Po prostu te procesy się nie dokonają w sposób nagły. Najlepszy dowód na to, że w Związku Radzieckim religia była marginalizowana cały czas, a mnóstwo ludzi wierzących przetrwało. No ale to też wystarczy przed wojną w Polsce. Tak, a to jest kilka pokoleń. No ale przed wojną w Polsce wszyscy teraz tak nie generalizujmy, ale są takie obrazki, że znani działacze socjalistyczni, czy nawet tacy powiedzmy protokomunistyczni, no że mieli ten grafy z Matką Boską, bo tego się nie dało jeszcze jakoś rozdzielić wtedy, więc jestem w stanie to zrozumieć, ale chodzi mi jeszcze o ten rozwój, że no jednak jak uczysz dzieci... To było po wojnie również w Polsce. Przecież w uroczystościach w Polsce Ludowej już brali udział hierarchowie kościelni. Nawet w latach 50. Tak, w tych mrocznych latach 50. też było dużo takich specyficznych jednak rzeczy, które dzisiaj mogą nam się wydać dziwne, ale... Wiedzieliśmy, że się nie da tego zrobić zbyt szybko. A widzisz, a jak zamykano kopalnię, to Jerzy Buzek, dawny premier, to powiedział ten cytat, zawsze będę pamiętał, tnij głęboko, krócej boli. To chyba on wtedy powiedział. Wiem, że on na pewno był zwolennikiem opcji, żeby kopalnię budować też gdzieś na wybrzeżu, więc pamiętam, że miał dużo takich właśnie swoich bon motów. Może gdyby wtedy tak było, to szybsze wycięcie, to nagle ci komuniści jednak by dali radę przetrwać, bo to Kościół, prawda, walczył z komunizmem. No być może, gdyby rzeczywiście tą ostatnią zorganizowaną grupę zawodową, bo ostatnia w miarę solidarna grupa zawodowa są chyba górnicy i kolejarze. Kolejarze wcześniej rozparcelowano na różnego rodzaju spółeczki, ale górnicy jednak czuli się w jakimś sensie swoją wspólnotę i byliby zdolni do jakiegoś oporu. No i dość umiejętnie ich przecież teraz rozparcelowano. Ja myślałem, że do tej grupy społecznej, o tych księżach, że się wróciliśmy do lat 50. i byłem ciekaw, jak to wybronisz, ale no dobra. O górnikach Jak wybronię to, że ostatnią grupą solidarną społecznie zawodową byli księża, bo ja już tak... Księża to są do tej pory taką grupą. Naprawdę to jest kasta. To jest kasta, która się wyodrębniła ze społeczeństwa. Oni się uważają coś lepszego. Oni mają ręce konsekrowane, oni ich nie tykają wirusy i tym podobne. Przecież to ostatnio słyszeliśmy, nawet podczas tej epidemii. Tak, oni wszystko. Ale zostawię zostawię ten kościół, bo później znowu będzie, że tylko o nich chcę rozmawiać, a to wcale nie jest prawdą, bo tak naprawdę nie jestem nimi zbytnio zainteresowany obecnie. No, mówię tylko o tej całej edukacji, ale zostańmy dalej przy edukacji, bo może być też polityczna i ja takie odnoszę wrażenie, że jej to najbardziej brakuje Polakom. Więc teraz, bawiąc, uczmy, jako idowy komunista, na kogo powinien głosować komunista w nadchodzących wyborach prezydenckich? I to jest najtrudniejsze pytanie tej całej audycji, bo przyglądając się wszystkim kandydatom, tak naprawdę nie widzimy nikogo, kto by się na tego prezydenta w rzeczywistości w pełni nadawał. No i właśnie, i czy w tym momencie komunista powinien stosować zasadę mniejszego zła? Bo ja na przykład tak od razu powiem, ja bardzo nie lubię tego hasła, które jest popularne i częste, czyli że demokracja jest jak autobus, wsiadamy, dojeżdżamy jak najbliżej. No niekoniecznie, bo co jeśli kierowca jest niezrównoważony i tym autobusem ludzi staranuje, tak sobie można czasami powiedzieć, więc z tym zawsze mam problem. No ale jednak załóżmy, że trzeba dokonać wyboru, no to ty jako idowy komunista idziesz głosować, nie idziesz? Przynajmniej że w pierwszej turze, bo to teoretycznie pozytywne wybory są jeszcze, bo się głosuje na tego, kogo się chce. Tak, wtedy jeszcze można wyrazić jakąś swoją opinię. No w drugiej turze to już bardzo wielu ludzi pójdzie właśnie na tej zasadzie, że już nie mamy wyjścia. Będzie ten albo ten, ale ten jest może troszeczkę mniej. A widzicie, ja rozmawiałem z idowym komunistą, gdy doszło do starcia dwóch ludzi z tego samego obozu, czyli Donalda i Lecha. I pamiętam jak dziś, ta osoba wykładać miała niedługo już na uczelni, ale jeszcze wtedy miała bardzo radykalne poglądy, więc starała się nie afiszować wobec wszystkich, ale w towarzystwie powiedział takie słowa, że ale powiedzcie mi to, czy mam głosować na, jak to było, oszalałego liberała, czy klerofaszystę. I mówi, który wybór jest dla mnie lepszy. No więc
Dwójki nie przewidzimy z tej 13, bo co ciekawe, jak artykuł 13, tak, 13 na razie kandydatów mamy i kandydatek oczywiście. Szczerze mówiąc, to nie widzę. Nie widzę kogoś, na kogo mógłbym spokojnie oddać głos, bo część kandydatów się po prostu błaźni w tych różnych wystąpieniach publicznych bardzo poważnie i pokazuje, że nie są ludźmi poważnymi, którzy by dojrzeli do tego, żeby zostać prezydentem. I to prezydentem w państwie, w którym sytuacja jest dość złożona, polityczna i gospodarcza także. No tak, ale sam widzisz, no z tego IPN-u jest już jeden obywatelski kandydat, Tak. który zakładam, że odpada u ciebie w przedbiegach. No, Który jest de facto kandydatem PiS-u. niemożliwe. No jak to jest możliwe? Przecież powiedziałby, gdyby był z PiS-u, ja mu tam wierzę. No ale nie wiem. Tak powiem wprost, bo gościła tu ta osoba, czyli Joanna Senyszyn. Tak spytam wprost, bo akurat była tu była pierwszym gościem na dywaniku, więc. Tak jestem ciekaw twojej opinii. Demonstracyjnie mógłbym zagłosować na nią. Chociaż też nie ze wszystkim, co mówi, się zgadza. A Biejat? Pytam o tych kojarzonych jakkolwiek z lewicą jeszcze. Kobieta kojarzy się z lewicą i może bym zamilczał na jej temat, bo nic dobrego wymyśleć w tej chwili nie potrafię. Znaczy, no to dobrze, że się kojarzy z lewicą, bo na przykład, nie oszukujmy się, Włodzimierz Czarzasty już odkąd napisał na swoim Facebooku, że jest liberałem, bo tak w jego poglądach jest, tak. To raczej z lewicą się nie kojarzy, ale szukam tego wyboru, no bo jest kilkaset osób w Polsce, tak jak myślę, które się mogą określić mianem komunisty. Załóżmy, że jest ich kilka razy więcej, którzy tak są kryptokomunistami. No nie jest to jeszcze języczek uwagi, no ale załóżmy, że te parę tysięcy głosów miałoby zadecydować. My to zostawiamy poszczególnym członkom. Po prostu nie narzucamy nikomu nic. Chcesz, głosujesz, nie chcesz, nie głosujesz. Bo niezależnie od tego, co zrobisz, czy będziesz, czy nie będziesz, to i tak będzie prezydentem ktoś, kto nie bardzo się do tej funkcji tak naprawdę nadaje. Ale generalnie to jest taka tradycja chyba u nas, wiesz, że tak raczej się średnio nadają nasi kandydaci na prezydentów ostatnio. No to od czasów Kwaśniewskiego to faktycznie No, ale tak może... Rządzący starają się znaleźć kogoś neutralnego, obojętnego albo oryginalnego, żeby było jakieś trochę śmieszniej podczas wyborów i to wszystko. W tym niektórzy się zgłaszali sami kandydaci, przecież byliśmy kandydatów, którzy kiedyś tam byli, więcej o nich nie słyszano, poza tym, że starali się kandydować. I dla mnie jest ciekawe, że ludzie kompletnie nijacy zdobywali gdzieś te 100 000 podpisów. No wiesz co, ci ludzie nijacy często są wystawiani przez partię. Można wystawić aktora czy prezentera i też będzie startował w wyborach. No Stany Zjednoczone zaczęły od Reagana. Więc działa. Ale powiedziałeś o członkach KPPS-a, działaczach, sympatykach. Powiedz mi, czym zajmują się oni na co dzień, kiedy, nie wiem, akurat nie planują rewolucji i podboju świata, bo to wiadomo, że to jest główny cel życia komunistów. Normalnym życiem. Tak ale to jak gdzie każdy pracują? Tak jakbyś potrafił, byś takiego uśrednionego? No mamy wśród naszych gronie zarówno ludzi, którzy pracują w przemyśle, którzy pracują w urzędach. Ci się tak nie za bardzo chcą ujawniać. Są uczniowie, są studenci, a są nawet prywatni przedsiębiorcy. Nieliczni, ale są. No i gdzie się spotykacie? Nie wiem, może jakie miejsca upamiętniacie? Bo jednak wielu kojarzy polskich komunistów z taką grupą starszych osób odwiedzających groby, pomniki, cmentarz żołnierzy radzieckich. Na Zagłębiu na to jest zasadzie dużo. kontrastu, żeby pokazać, że my o tym pamiętamy i mamy inne podejście do historii, ale spotykamy się w różnych miejscach. Prowadzimy jakieś tam szkolenia, staramy się wpływać, czy tworzyć nawet jakieś media społecznościowe, czy je wspierać, czy pomagać. No z tymi mediami jest trochę trudniej, bo młodzi ludzie niestety mają taką straszną wadę w Polsce, że jak im się zaczyna coś dobrze wieść, to zaczynają się kłócić między sobą. Czy to jest tylko w Polsce? No chyba nie tylko, ale tutaj to obserwujemy, bo tutaj to widzimy bardziej. No tak, to uczciwe podejście, że patrzcie tu. A ja nie wiem, uczysz tak młodych komunistów, czy rozmawiacie o tym, że rewolucja musi być krwawa, bo wiesz, bo to jednak ten zarzut taki największy, dążenie do tego przewrotu zbrojnego. Bardzo wielu tych, którzy do nas przychodzą właśnie z takim przekonaniem, że to już teraz by trzeba zrobić, bo jesteśmy młodzi, niecierpliwi, to by trzeba zrobić szybko. Mówimy nie, rewolucja wcale nie musi być krwawa. Rewolucja to jest długotrwały, bo w samej nazwie rewolucja to jest gwałtowny przewrót, ale my chcemy tworzyć rewolucję poprzez presję i uświadamianie. To jest nasz cel w tej chwili. Dopóki państwo jest demokratyczne i nie stosuje przemocy, to my również tej przemocy nie powinniśmy
stosować. No widzisz, właśnie o to mi chodziło, bo No właśnie. artykuł 256 tak zrównał ten komunizm ze wszystkimi innymi jakimiś podejrzanymi totalitaryzmami, no bo masz nazistowski, Faszystami i komunistyczny, tak dalej. tak, Wrzucić do wszystko. jednego worka. Co dalej, mówię, nie jest zgodne z artykułem 13, ponieważ, i tu chciałem sięgnąć znowu po kogoś, kto wie lepiej niż tak zwykły zjadacz chleba, Fryderyk Engels niejaki, we swoich zasadach komunizmu właśnie napisał, czy zniesienie własności prywatnej będzie możliwe drogą pokojową, bo to jest to, o co pytamy przy rewolucji najczęściej. No i należałoby pragnąć, aby się to mogło stać i komuniści byliby na pewno ostatni, którzy by się temu przeciwstawili. Komuniści zbyt dobrze wiedzą, iż wszelkie spiski nie tylko nie przynoszą żadnego pożytku, ale są nawet szkodliwe. Zbyt dobrze wiedzą oni, iż rewolucja nie dokonywa się na zamówienie i samowolnie, lecz jest ona zawsze i wszędzie koniecznym następstwem okoliczności. Dlatego tak pytam, no. Wszyscy myślą, że przecież wy już szykujecie bomby. Oczywiście, no i to jest Koktajle prawda, Mołotowa w piwnicy czekają, nie? Ponieważ rewolucja Na ten Engels takie psuje całą zabawę. Oczywiście. No, ja absolutnie się z nim zgadzam. No, to był bez sensu z wami jest. Chociaż czytałem inne dzieła Engelsa, z którymi się nie zgadzam, no ale... Też czytałem parę, ale pytam ciebie, to ty tu jesteś, i tak mówię wy, bo jesteś partią komunistyczną tutaj dla nas, wiesz, twarzą, Tak. nazwiskiem. No mówię, a ten Engels takie tutaj rzeczy, jak to tak można? Czemu bez wideo? Czemu bez broni? Jak to? Bo muszą być odpowiednie okoliczności. Dostatecznie duża grupa ludzi może się czuć zagrożona albo pokrzywdzona, aby się zdecydowała na akcję bardziej radykalną. I zdecydowaną to była rewolucja francuska. To Francja upadała przez lat 15-20. Pogarszała się sytuacja ekonomiczna ludzi z dnia na dzień. Coraz bardziej. W końcu doszło do wybuchu. I tak samo będzie teraz. W miarę jak ludzie zauważą, że w tym kapitalizmie wcale nie jest lepiej niż było, a zagrożenie jest coraz większe, bo przecież ludzie poprzez postęp właśnie techniki, sztuczną inteligencję są coraz bardziej zagrożeni w swoim bycie. Przecież jest pytanie, co ci ludzie w przyszłości będą robić. Jeżeli my w komunizmie zakładamy, że będzie coś takiego, że mamy rozwinięte środki wytwórcze, w tej chwili sytuacja jest taka, że potencjał wytwórczy całego świata jest wystarczający, aby zaspokoić potrzeby wszystkich ludzi bytowe. I gospodarka kapitalistyczna jest gospodarką w pewnym sensie marnotrawną, dlatego że rywalizacja, czy wiesz o tym, że mniej więcej 30-40% produktów gotowych wraca z powrotem na przemiał właśnie dlatego, że rywalizacja jest na poziomie gotowych produktów? My na przykład zakładamy, że jeżeli byłby komunizm, to nie produkujemy 1000 modeli telefonów, ale kilka czy kilkanaście, które powstają w laboratoriach, są testowane, wybieramy najlepsze, te, które mają najlepszy stosunek, powiedzmy, pracochłonności do jakości czy ceny i zużycia materiału, produkujemy tylko to. Bo praca w towarze, który nie został sprzedany, to jest praca ludzka zmarnowana, zniszczona. Zniszczony surowiec i stracona energia, praca ludzi. No ale wiesz, a teraz tak jak sami, że młodzieży, to młodzież lubi się wyróżnić. Chcemy mieć inny telefon, inną naklejkę, cokolwiek. Mimo, że to jest prawie ten sam produkt, tak jak mówisz, no to powiedz mi, jak ty będziesz chciał ich zachęcić do tego, żeby jednak mieli takie same produkty. Nie mówię, że takie same. No ale będzie kilka do wyboru. Wiesz co chodzi? Będzie kilka do wyboru. Albo kilkadziesiąt, ale te kilkadziesiąt może być w różnych formach zewnętrznych. Mhm. Technicznie to będzie to samo. To zresztą w tej chwili jest. Nie trzeba No mówić. tak, no w większości nie ma wielkich różnic. Tak. Różnice są zewnętrzne. Mówi się jakieś tam marce, o wyglądzie, o kolorze, o tym, że ktoś tam właśnie, jakiś celebryta czegoś takiego używał, więc to będzie modne, to będziemy preferować. Mamy reklamę, która jest nieprawdziwa. Reklamę byśmy chcieli zastąpić jednak konkretną informacją na temat urządzenia, a nie... Ale ludzie lubią ten sen, ludzie lubią reklamę. tak. Po co im prawda? Po co prawda? Przecież reklama to jest ten produkt, którego chcemy. To tak jak z pastą do zębów było. Nie, handlu, tak i jest, faktycznie jest. Przecież wiesz, pasta do zębów też nie musi się pienić, nie? Czy tam szampon, to tak często były takie substancje dopieniające, żeby było widać efekt. To przynajmniej tak, oczywiście. Mięso, ponieważ się przyjęło, że mięso ma być czerwone, to dawano barwnika. No biała sól jest lepsza niż szarak, tak było kiedyś przekonanie. Dobrze, o przekonaniach nie rozmawiajmy, a może inaczej, rozmawiajmy o tych przekonaniach, dla których tu przyszliśmy, czyli co obecnie świętuje się 1 maja, bo ten odcinek będzie miał premierę dokładnie w święto pracy. 1 maja chcemy zwrócić uwagę wszystkich na to, o czym tutaj mówiliśmy, na to, że sytuacja ludzi pracy jako takich się pogarsza, że polityka obecnie zagraniczna, wojny i tym podobne się odbywa kosztem bytu i życia ludzi, że
prawa ludzi do życia, do godnego życia, do pracy nie są szanowane, bo każdy powinien mieć prawo zarówno do życia, do służby zdrowia, jak i do pracy jako takiej, która jest pracą pożyteczną i czemuś rzeczywiście służy, żeby każdy miał udział w tym, co się na całym świecie obecnie wytwarza i żeby ludzi uczulić na to, żeby się nie dali po prostu wyzyskiwać i oszukiwać. Dobrze, to teraz przejdziemy jeszcze do jednej kwestii, bo już będziemy powoli zbliżali się do końca, ale widmo krąży po Europie. No, wiadomo jakie. To jest słowa zna każdy lewicowiec. I teraz do takiej kwestii, o której mówiłeś. Jak to się łączy ten internacjonalizm z eurosceptycyzmem? Bo jednak sam tak już go dzisiaj prezentowałeś. KP to jest jako partia eurosceptyczna opisywane. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że Unia Europejska, która powstała, nie jest wspólnotą równych, tylko jest to wspólnota, gdzie pewne kraje najpotężniejsze chcą dominować nad całą resztą i co gorsze próbują narzucać swoje prawa wszystkim pozostałym. Mimo się mówi, że ma być tam jednogłośne i tym podobne, ale jest presja różnego rodzaju. No i jeszcze jedna, Unia jest po prostu maksymalnie zbiurokratyzowana. Pewne rzeczy się próbuje wymusić drogą nie ewolucji, postępu, rozwoju nauki, tylko wydawaniem odpowiednich zarządzeń. Ktoś sobie wymyślił, uchwalił sobie w Unii, że na przykład zużycie paliwa ma w silnikach spadać o ileś tam procent co rok, zupełnie nie analizując tego strony technicznej, czy to jest możliwe. Być może jest możliwe, tylko kosztem tego, że ten silnik będzie 10 razy droższy. Czy to ma sens? Po prostu w tej Unii doszło do tego, że przewagę mają jednak różnego rodzaju, powiedzmy, oszołomy różnego typu, którzy ja w pełni się zgadzam z tym, że ekologia jest bardzo ważna, że powinniśmy dbać o planetę, o to, żeby nie zanieczyszczać środowiska i tak dalej, ale wszystko musi być w pewnych granicach rozsądku. Nie będziemy mieli tańszej energii z fotowoltaiki, bo to jest, trzeba po prostu na wszystko trzeba patrzeć jako na całość, a nie na fragment. Bo ktoś patrzy tak, silnik elektryczny samochód emituje zero zanieczyszczeń w tym miejscu, w którym jeździ, ale te zanieczyszczenia zostały wyemitowane wcześniej, gdy go produkowano. Akumulatory, gdy wytwarzano energię w jakimś tam innym miejscu. Nie bierze się pod uwagę sprawności całościowej, bo przecież ten samochód elektryczny, pierw trzeba wyprodukować prąd, są straty. Trzeba go przesłać, są straty. Trzeba go przetworzyć ze zmiennego na stały. Trzeba naładować akumulator. Na każdy z tych etapów tracimy energię. I być może byśmy więcej osiągnęli, na przykład starając się rozwinąć napęd silniki wodorowe i tym podobne, niż idąc w rozwój silników elektrycznych. Tak naprawdę to w Europie wymyślono tą ekologię, między innymi z punktu widzenia chodziło o ich własny przemysł. Założono coś takiego, że skoro my będziemy preferować napęd elektryczny w komunikacji, to trzeba będzie wymienić samochody, produkować akumulatory, to będzie jakieś pobudzenie gospodarki. Doszło do tego, że w Europie pobudowano fabryki akumulatorów i nawet ich nie otwarto, dlatego że się okazało, że Chińczycy okazali się lepsi. Ich akumulatory są lepsze, bardziej wydajne, tańsze. I tu się niejako przejechali na tych swoich pomysłach. No to o tyle ciekawe, bo wiesz, no, jeszcze parę ładnych lat temu partię zielonych w Niemczech opisywano, że jest jak arbuz, czyli z zewnątrz zielona, w środku czerwona. No, zresztą sama ekologia, no nie oczywiście tutaj pozwolę sobie zażartać, ktoś nie myślał, że my całkiem poważnie, ale no nieprzypadkowo Dzień Ziemi ustalono akurat na rocznicę urodzin Lenina, ale całkowicie przypadkiem ma wtedy urodziny Donald Tusk, więc to tak. Nie no, ja tam pytam Ciebie właśnie, jak wygląda Twój eurosceptycyzm, bo no ekologia jest tematem, który mimo wszystko wiąże się z lewicą i niezależnie od tego, jak ją kto będzie rozumiał, ale sam ten eurosceptycyzm, czy uważasz na przykład, że nie wiem, no może czy Polska powinna dalej być w Unii, czy to już jakoś, nie wiem, jest przestarzałe? Polska weszła w tę Unię tak głęboko, że trudno byłoby się z niej wycofać. To różnie jesteśmy. Są to małe, to wszystko plusy i minusy. Tylko, że doświadczenie historyczne mówi coś takiego, że Unie różnego rodzaju to już były na świecie. W Europie także wszystkie się rozpadły. Mało kto pamięta, że w przeszłości była Hanza na przykład jako Unia, że Norwegia i Szwecja to było wspólne państwo, też była Unia, że była Zjednoczona Republika Arabska. Ale wszyscy pamiętamy o Unii Polsko-Litewskiej. A Unii Polsko-Litewskiej, no, o której Litwini teraz, że tak powiem, mówią jak najgorzej. Bardzo nieładnie z ich Twierdzą, strony. że rzeczywiście.
wykorzystani, wyzyskani, że tylko górna, ta strefa, powiedzmy, magnatów na tym skorzystała, to w zasadzie jest prawda, no przecież... Nie, no przecież żartuję, no ja się wcale nie dziwię, no zresztą to już przy samym potopie i wybór Radziwiłła, Ale dlaczego był taki, nie inny, to jest to jest długa która historia. najdłużej przetrwała w historii. Tak, no ale też nie była to Unia Równych, tak jak Unia Europejska, więc oczywiście. tutaj może jeszcze to jest jakaś szansa dla Unii, właśnie ta nierówność. Trudno przewidzieć. Ja boję się, że po jakimś czasie to się jednak wszystko rozsypie. Te różnice będą tak duże, że w jakimś momencie jeszcze ktoś wystąpi, potem to wszystko runie. Choć jest trochę trudniej, dlatego że mamy już powstała jednak wspólna waluta. No to każdemu będzie utrudniało. To wystąpienie, na przykład Anglii było wystąpić, czy Wielkiej Brytanii łatwiej, bo oni do wspólnej waluty nie doszli. No tak. Dobrze, powoli zbliżamy się do końca, ale nie zadam ostatnie, jeszcze najważniejsze pytanie. Zachęcę wszystkich do subskrybowania kanału, gdziekolwiek go słuchacie. No i teraz powiedz mi, podsumowując, dlaczego komunizm? Dlatego, że komunizm najbardziej, najtrafniej od punktu naukowego przewidział, tak jak się będą rozwijać stosunki społeczne, że sprzeczności kapitalizmu muszą doprowadzić do zwiększenia wyzysku, więc szansą dla przyszłości jest to, co powiedziała Róża Luksemburg, że albo będzie socjalizm czy komunizm, albo barbarzyństwo. No, ja przez barbarzyństwo uważam faszyzm i wszystkie jego odmiany, które ciągle są żywe. No nie ukrywajmy sobie, że ta teza, że my jesteśmy lepszym narodem od innych, że mamy jakieś większe prawa, nam się więcej należy, to ciągle zyskuje poparcie. My jako komuniści z góry zakładamy, wszyscy jesteśmy równi. Jesteśmy różni, ale równi. I w interesie tych wszystkich, całego świata należy dbać o to, aby ten świat się rozwijał właśnie w tym kierunku i że pewne warunki muszą być spełnione, żeby to się udało, bo przecież powiedzmy sobie, jakie są zasoby ziemi. Zasoby ziemi są teraz takie, że ktoś to obliczył, że żeby zapewnić taki poziom życia, jaki obecnie mają kraje średnio rozwinięte, planeta musi być czterokrotnie większa. Wszystkim ludziom, którzy żyją na Ziemi. My sobie nie zdajemy sprawy, że tutaj w Polsce wielu ludzi żyje na znacznie niższym poziomie niż my, na poziomie praktycznej egzystencji. Jest pytanie, jak my dojdziemy do tego, żeby to wszystko się ustabilizowało tak, jak ustabilizowało się w Europie. Mam na myśli ciągle istniejące poglądy w krajach na przykład afrykańskich, że im jest więcej w naszej wiosce, tym jesteśmy lepsi. Tam się musi zmienić ta mentalność. To jest pytanie, jak by się to miało dokonać, jak ustabilizować świat, trafiając do ludzi, do ich intelektu i odrzucając jednocześnie to, co wynika z religii. No przecież religia muzułmańska na przykład twierdzi, że też im jest więcej wiernych, to tym lepiej. I cały czas żyją według tej idei i to jest niebezpieczne. A to tyle ciekawe, że jak się Jizya miała nie zgadzać, to już nagle nie chcieli, prawda, tutaj rozwijać tej liczby w pewnym momencie, ale to wiemy wiele lat temu, jeszcze za czasów Andaluzji. El Andalus, polecam inną audycję, ale nie będę zmieniał, czyli tak, dlaczego komunizm, bo twoim zdaniem, tak w jednym zdaniu. To jest przyszłość. To jest przyszłość bardziej pewna, bardziej jasna, bardziej świetlana niż dalszy rozwój kapitalizmu i dalsze zwiększanie różnic poziomu życia pomiędzy poszczególnymi zarówno ludźmi, jak i narodami czy państwami. I tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję, że mnie odwiedziłeś. Dziękuję za rozmowę. Niech się święci 1 maja i do następnej razy. Dziękuję.